Jeżeli jest proces w zespole, w firmie, który nam nie pasuje, no to idziemy do szefa i się pytamy, szefie, słuchaj, to jest bez sensu. A szef mówi, no ale my tak od zawsze robimy. A ja ostatnio zastanawiałem się, kiedy używałem funkcji w moim telefonie takiej najczęstszej, czyli opcja drzemka. Czemu ta drzemka jest zawsze 9 minut na sztywno? Nie mam pojęcia, ale tak się od zawsze robiło, więc skoro od zawsze tak się robiło, to ja tak też robię. No taka tradycyjna sposób robienia golonki. To jest niesamowite, że tak wiele rzeczy w naszym świecie wynika z tego, że po prostu zawsze się tak robiło, że kiedyś tak było. Dobra. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Słuchaj Paweł, rzadko jadam golonkę, ale ostatnio mnie naszła chęć na golonkę. I co się okazuje, że golonkę się przygotowuje w specyficzny sposób. O co chodzi? Wiesz co? Ja się o tą historię usłyszałem jakiś czas temu i się zastanawiałem, czy to w ogóle faktycznie, ale jak mówisz, że faktycznie zrobić dokładnie w ten sam sposób tą golonkę, no to znaczy, że coś w tym jest. I teraz słuchajcie. Golonkę się robi w taki sposób, że bierzesz tą golonkę, obcina się z jednej strony, obcina się z drugiej strony, wrzuca do gara i tam się ją przyprawia i tam robi czary-mary. I teraz taka fajna historia, że pewna mała dziewczynka tak się pyta mamy, mamo, a czemu w ogóle to się odcina? Tu z jednej strony, z drugiej strony i to się ładuje. A mama mówi, wiesz co? Nie mam pojęcia, ale tak się od zawsze robiło, więc skoro od zawsze tak się robiło, to ja tak też robię. No taka tradycyjna sposób robienia golonki. No ale mamo, ale ja chcę wiedzieć, dlaczego tak się robi. No dobra, to idź do babci, może babcia wie. No i ta dziewczynka poszła do babci, zapytała tą babcię, mówi, babcia, a czemu tej golonce tu się ucina i tak się ją robi, tyle się marnuje. A babcia mówi, no wiesz co, no od zawsze się tak robiło, tak tradycyjnie się robi. No nie wiem, ale młoda drążyła temat, mówi, ale dlaczego? Dlaczego tak się robi? No, była bardzo ciekawa i chciała właśnie się dowiedzieć, dlaczego się robi coś, co jej się wydaje takie no trochę mało sensowne. No i babcia powiedziała, wiesz co, i to idź do prababci, prababcia tam jest u siebie, może ona będzie wiedzieć. No i ta dziewczynka poszła do prababci i mówi, prababciu, słuchaj, dlaczego robi się tą golonkę w taki sposób, że tu się ucina, to się marnuje? I prababcia patrzy, no wiesz tam wnusiu, bo za moich czasów, jak ja byłam mała, to my mieliśmy taki mały garnek i ten garnek był na tyle mały, że trzeba było odciąć z jednej i z drugiej strony, żeby ta golonka się w ogóle tam zmieściła. No właśnie, i takich historii jest sporo. Ostatnio na konferencji rozmawiałem z kolegą, który mówił o tym, że w firmie, o której wspominał, wszyscy mają zielone krzesła. A dlaczego zielone? No nie wiadomo, jest tak po prostu w liście takich to do dla nowo przychodzącego pracownika, że musi sobie zamówić zielone krzesło. Jeden z takich nowych zaczął pytać, czemu akurat zielone, czemu wszyscy mają zielone krzesła. I po prostu się okazało, że wiele lat temu, jak zamawiali z konkretnej firmy, to krzesło w kolorze zielonym jedyne miało taką podpórkę z tyłu, która po prostu powodowała, że wygodniej się siedzi, no więc to krzesło było zawsze zielone. Jest oczywiście legendarna historia z tym, że drogi w Londynie mają określoną szerokość, bo po prostu wynikało to z tego, że w czasach rzymskich, czy jeszcze kiedyś tam po prostu dwa konie, żeby się wyminęły. Teraz już koni tam dawno nie ma. A ja ostatnio zastanawiałem się, kiedy używałem funkcji w moim telefonie takiej najczęstszej, czyli opcja drzemka. Czemu ta drzemka jest zawsze 9 minut na sztywno? Przynajmniej tak jest w iPhone'ie. No i się okazało, że to też jest jakaś zaszłość czasów mechanicznych zegarków, gdzie po prostu obrót jakiegoś kółka zębatego, no technicznie było to tak uwarunkowane, że to mogło być 9 minut. To jest niesamowite, że tak wiele rzeczy dookoła naszego świata, w naszym świecie, wynika z tego, że po prostu zawsze się tak robiło, że kiedyś tak było. To jest niesamowite, że tak wiele rzeczy dookoła naszego świata, w naszym świecie, wynika z tego, że po prostu zawsze się tak robiło, że kiedyś tak było i te przyczyny są czasami absurdalne, gdzieś tam zapomniane w odmętach historii, ale cały czas to kultywujemy, cały czas to robimy. I właśnie to powiedzenie, że robimy tak, bo od zawsze to robimy w ten sam sposób, no to jest właśnie największa pułapka i największy problem każdej firmy, każdego przedsiębiorstwa, każdego biznesu i nawet taki osobisty, no bo jeżeli ciągle walicie głową w ścianę, bo
Nie, bo tak zawsze było i zawsze było wygodnie. Nie kwestionujecie tego, co robicie, nie zastanawiacie się, jak można proces usprawnić, jak można coś zrobić lepiej, szybciej, wygodniej, przyjemniej, no to tak naprawdę to jest stanie w miejscu i cofanie się, więc jak się cofamy, no to później zostajemy znowu IT dinozaurem. Tutaj odnosimy się z powrotem do naszego odcinka z prezentacji, z Boiling Frogs. I to jest naprawdę rzecz, która jest niebezpieczna, aby w kółko robić to samo. I oczekiwać innego rezultatu. Tak jak powiedział Einstein. Podobno, nie wiadomo. No dobra, to wiemy już, że jest masa takich kanałów intelektualnych, myślowych, w które wpadamy. Jak sobie z tym radzić? Jak z tym walczyć? Przede wszystkim kwestionować i sprawdzać. No trzeba właśnie być taką małą dziewczynką, która jest właśnie ciekawa świata i się zastanawia, dlaczego rzeczy dzieją się tak, nie inaczej i po prostu drążyć ten temat do skutku, bo zobaczcie, co my najczęściej robimy. Jeżeli jest proces w zespole, w firmie, który nam nie pasuje, no to idziemy do szefa i się pytamy, szefie, słuchaj, to jest bez sensu. A szef mówi, no ale my tak od zawsze robimy i w wielu przypadkach, które ja obserwuję ze swojego doświadczenia, widzę, że na tym się kończy. Jest tak? Tak, zdarza się, jest jakaś procedura, jakiś sposób działania, no i już koniec, tak zawsze było. No właśnie, i teraz chodzi o to, żeby pójść, zrobić ten jeszcze jeden krok i się dopytać, no okej, ale czy to na pewno jest sensowne? Podrążyć ten temat. To jest też ta metoda tych 5 whys, tych 5 pytań dlaczego. Podlinkujemy artykuł do tego w notatkach, do tego odcinka, gdzie właśnie pytamy, no dlaczego to mamy coś zrobić, no to a dobra, mamy coś zrobić, no ale dlaczego? No bo coś tam z tego wynika, coś musi być. No dobra, no ale dlaczego? Trzeba ten temat drążyć po prostu do skutku, aż dojdziecie do takiej prawdziwej informacji, która jest realna. No to nie jest zaszłość właśnie z przeszłości, jakiś relikt, który tam jakby jest kultywowany, ale dojdziecie do obiektywnych faktów, z którymi możecie później coś zrobić i ten proces możecie usprawnić. W ten sposób tak naprawdę przenosi się aplikacji do chmury, usprawnia się procesy, w ten sposób robi się innowacje, które po prostu zmieniają świat, no bo ktoś wpadł na pomysł, że on nie zatrzyma się na tej odpowiedzi, że no tak zawsze robiliśmy, tylko zrobi ten krok jeszcze i zacznie to kwestionować. Także do tego Was gorąco zachęcam. To też jest ważne dla szefów. Czasami jest tak, że taka osoba, która wszystko kwestionuje, zadaje pytania, czy mówi, no dlaczego mamy tak zrobić, czy nie możemy inaczej, no jest taka postrzegana, że jest uciążliwa i przeszkadza i niepotrzebnie tą łodzią buja. I to jest taka naturalna pierwsza reakcja, żeby odnieść się do tego negatywnie. Trzeba uważać i trzeba sobie wtedy zapalać taką lampkę w głowie, że warto się zastanowić, czy faktycznie tak musimy robić, czy ta osoba nie ma racji, że można by coś zrobić inaczej, może coś zmienić, czy ten proces, czy ta procedura, czy ten sposób robienia jest naprawdę ważny. Czy jest przede wszystkim najlepszy i to jest bardzo ważne, że zamiast oceniać od razu i stać, nie no przyla, znowu marudzi, to podziękować, za każdym razem podziękować za taki feedback, jak nawet jeżeli jest skrajnie głupi i w ogóle prymitywny i w ogóle totalnie bez sensu, to zamiast oceniać, to podziękować i nauczyć ludzi, bo jakby musicie pilnować, żeby nie zabić tej ciekawości w ludziach, którzy po prostu chcą, dopytują, tylko im pokazać właśnie cały kontekst, a może właśnie samemu też się zastanowić, czy to na pewno ma sens, czy nie. Może to Was zaprowadzi dalej do Waszego szefa, do innych działów, do ludzi, z którymi warto może porozmawiać, a nie się tylko jakby zakładać, że no zawsze tak było, no to dalej zawsze tak będzie, bo świat się zmienia i widzimy w obecnych czasach, że świat się zmienia bardzo szybko i dynamicznie, więc tym bardziej kwestionujcie te wszystkie założenia i cieszcie się, że macie takich ludzi, jeżeli macie, którzy przychodzą właśnie i mają inny pomysł na to, albo po prostu są ciekawi, dlaczego to działa dziwnie. Tak, przekleństwo założeń to jest jedno z takich naszych ważnych haseł, o których mówimy, więc też damy linka do tego artykułu. No cóż, tymczasem pamiętajcie o tym, żeby zapisać się do newslettera, żeby otrzymywać wszelkie najnowsze informacje o naszych odcinkach. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, wtedy będziecie oczywiście od razu dostawać informacje o odcinkach. No i cóż, widzimy się we wtorek za tydzień. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!